Co i kogo widzicie na tym obrazku? Co się dzieje na tym obrazku? Co się dzieje na pierwszym planie, na drugim planie? Co się dzieje w tle? Co możemy zobaczyć po lewej albo po prawej stronie? Cześć! Dzisiaj będziemy uczyć się polskiego jedną z bardzo dobrych metod, czyli przez opis obrazka. Ta metoda jest bardzo dobra, ponieważ ćwiczymy różne struktury gramatyczne, ale też słownictwo dotyczące różnych tematów. Dzisiaj będziecie mogli poznać słownictwo związane ze spędzaniem czasu wolnego w parku. Ten film będzie miał dwie części. Pierwsza część to opis obrazka i druga część gramatyczna, gdzie będę wyjaśniać czasowniki, których użyłem w opisie i jedną ze struktur gramatycznych. I jeszcze zanim zaczniemy, proszę popatrzcie teraz na ekran, gdzie właśnie pojawiają się słowa, których będę używać w opisie. Na obrazku możemy zobaczyć ludzi, którzy spędzają swój wolny czas w parku miejskim. Pogoda jest idealna, jest słonecznie i niebo jest tylko lekko zachmurzone. Możemy domyślać się, że jest to letni weekend. Na pierwszym planie możemy zobaczyć parę młodych osób, które siedzą do nas tyłem. Siedzą na czerwonym kocu rozłożonym na trawie. Kobieta ubrana jest w białą koszulkę z krótkim rękawem i dżinsowe shorty. Mężczyzna ubrany jest w koszulkę z krótkim rękawem i shorty w kolorze oliwkowym. Na kocu obok nich leżą ich rzeczy. W lewym rogu rosną różnokolorowe kwiaty. Są to kwiaty w kolorze czerwonym, fioletowym i białym. Po prawej stronie na niebieskim kocu leży młoda dziewczyna, która cieszy się promieniami słońca. Też ma na sobie dżinsowe shorty, białą koszulkę i okulary przeciwsłoneczne. Za nią na ścieżce stoi para starszych osób, która patrzy na dwa duże łabędzie i kaczki, które pływają w niedużym stawie. Para jest na spacerze ze swoim małym białym pieskiem. Mężczyzna ma na sobie białą czapkę z daszkiem, niebieską koszulę z krótkim rękawem, ciemne shorty i czarne buty sportowe. Kobieta ma na sobie koszulkę na ramionczka, dłuższe spodnie materiałowe, buty sportowe, a na plecach mały czarny plecak. Obok nich przechodzi młody mężczyzna, który jest na spacerze ze swoim psem, którego trzyma na smyczy. Po lewej stronie na ławce siedzą dwie osoby. Jest to kobieta i mężczyzna, którzy też podziwiają piękno przyrody i rozmawiają. Wzdłuż brzegu stawu widzimy więcej kolorowych kwiatów i niskich krzewów, które odbijają się w wodzie wraz z drzewami, które rosną w parku. Na dalszym planie możemy zobaczyć jeszcze więcej osób. Niektórzy grają w badmintona, inni biegają, a jeszcze inni spacerują, relaksują się na trawie i korzystają z pięknej pogody. Dookoła rośnie dużo zielonych drzew i trochę większych krzewów. W tle widzimy sporo samochodów, które stoją na parkingu, 3 brązowe bloki mieszkalne, a za nimi jeszcze 3 wyższe budynki. Teraz zapraszam Was do części gramatycznej, ale zanim zaczniemy, proszę dajcie znać w komentarzach, czy lubicie chodzić do parku i jakie są Wasze
ulubione aktywności, co lubicie robić w parku. Te czasowniki, które widzicie teraz na ekranie, należą do koniugacji m-esz. A więc w pierwszej osobie liczby pojedynczej mamy końcówkę m, w drugiej osobie końcówkę esz, w trzeciej osobie po prostu usuwamy ostatnią literę, czyli literę cie i nie dodajemy żadnej końcówki. Następnie w pierwszej osobie liczby mnogiej końcówka my, w drugiej osobie końcówka cie i w trzeciej osobie końcówka ją. Na przykład ja korzystam, ty korzystasz, on, ona, ono korzysta, my korzystamy, wy korzystacie i oni, one korzystają. Następnie koniugacja isz albo isz. Te czasowniki należą do tej koniugacji. I w tej koniugacji nasze końcówki to w pierwszej osobie w drugiej osobie isz albo isz, w trzeciej osobie też po prostu usuwamy ostatnią literę cie, w liczbie mnogiej w pierwszej osobie my, w drugiej osobie cie i w trzeciej osobie on. Na przykład cieszę się, ty cieszysz się, on, ona, ono cieszy się, my cieszymy się, wy cieszycie się i oni, one cieszą się. I na koniec koniugacja esz. Te czasowniki należą do tej koniugacji i końcówki w tej koniugacji to dla pierwszej osoby dla drugiej osoby esz, dla trzeciej osoby potem pierwsza osoba liczby mnogiej emy, druga ecie i w trzeciej osobie on. I odmieńmy czasownik móc. Ale uwaga, czasownik móc jest nieregularny, czyli mamy jakąś zmianę w środku czasownika, ale końcówki będą te same. A więc ja mogę, ty możesz, on, ona, ono może, my możemy, wy możecie i oni, one mogą. A jeżeli chcecie w 100% opanować koniugację czasownika, zapraszam Was na moją platformę, gdzie możecie znaleźć darmowy kurs właśnie z koniugacji czasownika. Znajdziecie tam wszystkie wyjaśnienia, wszystkie czasowniki nieregularne, wszystkie zasady, a co najważniejsze, wiele interaktywnych ćwiczeń. Jestem przekonany, że po zrobieniu całego kursu będziecie czuli się naprawdę bardzo dobrze, bardzo komfortowo z koniugacją czasownika w języku polskim. A teraz słowo który, która, które albo którzy. Tego słowa używałem dużo w opisie obrazka. Co to znaczy który? To znaczy who albo which, w zależności czy mówimy o osobach czy o rzeczach. Kiedy budujemy zdanie z tym słowem, musimy pamiętać, żeby użyć tego słowa w odpowiedniej formie, czyli musi być zgodne z rodzajem gramatycznym. Z rodzajem gramatycznym słowa, które jest przed który, która albo które. Czyli dla rodzaju męskiego jest to forma który, na przykład samochód, który. Dla rodzaju żeńskiego forma która, na przykład kobieta, która. I dla rodzaju niejakiego forma które, na przykład wino, które albo dziecko, które. I w liczbie mnogiej dla rodzaju męskoosobowego jest to forma którzy, na przykład mężczyźni, którzy. A dla rodzaju niemęskoosobowego jest to forma które, na przykład telefony, które, kobiety, które, auta, które. I popatrzmy na 5 przykładów. To jest gatunek filmowy, który bardzo lubię.
Znam jedną osobę, która pracuje w banku. Wino, które kupiłeś ostatnio, bardzo mi smakuje. Wczoraj poznałem ludzi, którzy mieszkają w Chinach i mam kilka książek, które dobrze tłumaczą francuską gramatykę. Dajcie znać w komentarzu, czy wszystko jest dla Was jasne i zachęcam też do wspólnej praktyki w sekcji komentarzy. Zostawiajcie swoje zdania ze słowem który. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli ten filmik był dla Was pomocny, jeśli był dla Was wartościowy, bardzo proszę o zostawianie łapek w górę i komentarzy. Jest to dla mnie bardzo pomocne w rozwoju mojego kanału. A Was zapraszam już na kolejny film w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia. Cześć!